I jak widać wokół ciebie światło, stajesz się dla tych, którzy nie mają światła, te ubogie duchy i dusze, a które zmarnotrawiły światło. Syn marnotrawny zmarnotrawił. Światło w ciemności świeci. Zauważ, że do światła lecą komary, do światła lecą ćmy. Żeby się nie poparzyć, ciemność robi różne triki, żeby się nie zbliżyć zanadto, bo ich światło, oni cierpią na światłowstręt. Pamiętasz, jak byliśmy na pewnym wydarzeniu tu w Warszawie? Przyszliśmy, doświadczyliśmy przez pewną część tego, wyszliśmy w przerwie i spojrzeliśmy się na siebie i... Coś tu nie tak jest, niekoszerna propozycja. I później ludzie do nas pisali, co tam się stało, co tam się stało. A my poszliśmy na pizzę. Na przykład. I na dobrą. Bardzo dobrą. Tak. Witaj, Romku. Witam i dziękuję, że znowu tu jestem z tobą. Long time no see, chciałbym powiedzieć, bo się nie widzieliśmy dawno. That's right, man. Co u ciebie słychać? Z dnia na dzień coraz lepiej. Lepiej nie mówić. Nie, bardzo dobrze jest. Bardzo dobrze, ja lubię pożartować, ty wiesz o tym. Rozwijam się nadal. Już nie szukam niczego nowego, bo już znalazłem w sobie. Nadal, według mnie, powyżej Chrystusa już tylko jest sama boskość. Jeszcze tam nie dochodzę. Używam nadal tego samego niedoskonałego człowieka. Jestem użytkownikiem Romana i jestem z niego zadowolony, bo dobrze funkcjonuje do tej pory. Super, widać, że płynie u ciebie, Romku. Tak, płynie i dlatego płynie, bo ja czuję, że płynę we właściwym kierunku i nie chodzi mi o to, że mam rację, tylko czuję, że się nie mylę. Obrałem przed laty dobry kierunek do wewnątrz, czyli też do góry, po stopniach ewolucji. Nie mam problemów, nie mam trosk, nie mam zmartwień. Każdy dzień jest kromką chleba życia, chleba naszego powszedniego. Zjadam tą kromeczkę każdy dzień i jest energią i niesie mi pewną energię. Czasem mi się to podoba, czasem mniej mi się podoba, ale to kogo to obchodzi, czy mi się podoba, czy nie. Więc ja to biorę jako lekcję życia. Po to tu jestem i chcę nadal tak żyć, a nie inaczej. Nie zboczę z tej drogi, bo nie chcę być zboczeńcem. Świadomie. Czyli wchodzimy już na dobre tory. Romku, dzisiaj taki temat. Oglądałem ostatnio jeden z twoich filmów z Dobrych Wieści i poruszyłeś jedną z kwestii, którą prywatnie w rozmowach poruszało ze mną wiele osób, ale mało kto otwiera tą kwestię publicznie. I jest to kwestia różnego rodzaju festiwali, spotkań, czy też nawet szkoleń, kursów różnych duchowych, uzdrawiania, manifestacji pieniędzy i tak dalej. Powiem ci, że obserwuję, że zrobiło się tego bardzo dużo w Polsce. Z jednej strony, wiadomo, jest to super, z drugiej strony właśnie chciałem porozmawiać dzisiaj o tej drugiej stronie, bo ty zauważyłeś pewne rzeczy w tym swoim filmie, fajnie to opisałeś, że są ludzie, którzy stoją czasami na scenie, coś opowiadają i dziwne treści płyną ze sceny bardzo często na takich wydarzeniach. I też oczywiście zakładam, że ktoś mógłby teraz powiedzieć, ale wy też występujecie na scenie, prawda? Bo też was ludzie słuchają. I teraz właśnie chciałbym jakoś otworzyć ten temat. Co ty o tym uważasz? Co ja uważam? To jest dobre pytanie. Czyli to, co ja uważam, to jest my personal opinion i nie musi się każdy z tym zgadzać. I każdy ma prawo wziąć mikrofon do ręki i przemawiać do ludzi, tak jak w Hyde Parku w Londynie. I nie każdy musi przystawać i słuchać. Oprócz tego, wokół tych spotkań przyjeżdżają ludzie, którzy chcą podzielić się tym, co mają, czyli swoimi produktami. Przyjeżdżają rolnicy, przyjeżdżają różni inni ludzie, przyjeżdżają też magicy. Czyli wiedzą, co ludzie by chcieli usłyszeć, ponieważ jeszcze nie czują, że w nich jest odpowiedź na każde pytanie, bo każde pytanie niesie w sobie odpowiedź.
Co nie znaczy, że inteligentny człowiek nie ma zadawać pytań. Chodzi o to, jakie motywy kierują człowieka, żeby tam przyjechać i głosić coś na pokaz albo pod publikę, jak to się nazywa. Jakie motywy kierują ludźmi, którzy otwierają sobie też stragan z czymś. Na przykład ktoś przyjeżdża jak Indigo Books i przywozi książki. Kto zna książki z Indigo Book, wie, kto tam pisze. Nie dlatego, że Roman Nach tam wydał, tylko to było odwrotnie. Został znaleziony i Szymon wydaje książki, między innymi Romana Nachta. I przed tobą było wielu innych autorów. Dokładnie. Ludzie sprzedają różne rzeczy tam, opowiadają różne rzeczy tam i okazuje się, że czasami są tam ludzie, którzy za nimi są wysyłane listy gończe. Co nie znaczy, że jeżeli za kimś puszcza się list gończy, że to jest prawda, o co on jest oskarżony. Na razie go nie złapano, nie udowodniono mu, on się nie przyznał lub przyznał, tylko list gończy. Ja mogę na przykład powiedzieć, ja wiem, że Michał pracuje dla Putina albo dla Pameli Merkel, który nie ma w tej chwili tu. To on powiedział, ale to nie znaczy, że tak jest. I prokuratura może złapać cię, wysyłać listy gończe, żeby ciebie złapać i przesłuchać. I ty się możesz zgodzić, przesłuchać lub nie. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko naraz ci pokazuje, co się dzieje. Powstaje zjawisko, happening, wydarzenie. Każdy jest przyprowadzony na to wydarzenie przez jakieś dobre duchy, mniej dobre duchy i inne. I po owocach poznacie ich. Ja znowu mówię to, co powtarzał Chrystus. Po owocach. Pytano się, skąd będziemy wiedzieć, kto jest kto? Who is who? Po owocach poznacie ich. Więc jeżeli, powiedzmy, ktoś tam stoi i sprzedaje jakieś produkty, ja nie będę teraz wyjaśniał, o co chodzi, produkty. I ty podchodzisz i widzisz, że to nie są produkty rolne z kibucu, więc wiadomo, że kupił po drodze jadąc i mówi, że to są, bo teraz ludzie chcą eko i bio i organiczne, takie wyrazy chcą słyszeć, więc wbija się w jeden pomidor, czy ogórek, czy kapustę, etykietkę, że to jest bio, eko i tak dalej. To mi się nie podoba. To co, ale ci ludzie muszą sobie zarobić. Niech sobie zarabiają. Ja nie jestem za tym, żeby im zabronić to sprzedawać. Jestem za tym, żeby każdy z nas rozwijał się na tyle, że jak podchodzi do stoiska, sam rozpozna, co kupuje, co nie. Ja jestem za tym, że kiedy ktoś idzie na wykład czyjś, i to nieważne, czy to jest znane nazwisko, czy nie, siedzisz i słyszysz, bo ktoś mógł 2 lata temu mówić coś innego i teraz coś innego. Tak. Ty przychodzisz i słyszysz na przykład człowieka, który mówił dawniej o poszerzaniu sobie horyzontu świadomości, a dziś na przykład mówi, jak obalić rząd i przejąć kontrolę, bo jak my będziemy rządzić, my wcale nie chcemy nic rządzić, nie chcemy zostać w Matrixie. Czerwona lampka. Ting, się tak wtedy... jest. No teraz zaraz się zjawią tacy, że zechcą czerwoną lampkę wykręcić, no widzicie, nie ma czerwonej lampki. Lampka jest. Znowu słuchamy, co mówimy. Jednym ze kłamstw, to już napisuję teraz, opisuję, jak ja czuję to. Jednym z kłamstw jest coś takiego. Na przykład ktoś, kto mówił dobre rzeczy, pozytywne rzeczy, nie wchodzę w to, skąd on to wziął, czy z wewnątrz, czy z książek. To jest tak. Odwieczna walka światła z ciemnością. Absolutnie nie. To znaczy światło będzie walczyć, żeby obalić rząd, a rząd jako ciemność się nie daje. Nie, oni inaczej nie mogą. Oni muszą być rządem takim, jaki są. My mamy rządzić sobą. My mamy zmienić nastawienie do rzeczywistości. To wszystko. Nawet siebie trudno jest zmienić samemu. Więc zmieniamy nastawienie do rzeczywistości. Rząd jest jaki jest. W Niemczech, w Polsce, w Paragwaju, w Chinach.
Słyszałeś coś ostatnio o Urugwaju albo o jakimś... My nic nie wiemy na ten temat, co tam się dzieje. Zajmij się swoim życiem. Weź sobie czas, stwórz sobie, Stwórca nas stworzył, stwórz sobie czas na to, na tamto, zgłębij jakiś temat. Rób medytację. Jeżeli jesteś światłem, to nie atakujesz ciemności. Ty jesteś i to ci wystarczy. Jestem światłem. Odwieczna walka ciemności przeciw światłu. Dlaczego? Bo światło w ciemności świeci, a my nie możemy zaciemniać światła od wewnątrz. No, to macie pecha, chłopcy, no. Taka jest rzeczywistość, taka rzeczywistość jest. Albo zmieniam nastawienie do rzeczywistości, albo ja się nie zgadzam z tym. Ciemność ma prawo się nie zgadzać. Ciemność ma prawo zwalczać światło. Nieudolnie to robią, klonują, robią kontrolę umysłów, robią religię, ale nie dlatego, że religia, to znaczy że uczą powrotu do wspólnoty, do ligi. Tylko religere znaczy podziel, skłóć, podziel i panuj. Tak. To jest religere. Nie potrzebujemy już religii. Nie potrzebujemy też religii o nazwie polityka. Tymczasem są ludzie, którzy stają, biorą mikrofon i na takich happeningach, na takich spotkaniach mówią tylko o polityce. To nie jest miejsce. Tam mieliśmy mówić o tym, że jesteśmy dziećmi kosmosu, dziećmi światła, dziećmi Stwórcy, że wracamy do źródła, do pracentralnego Słońca, że jesteśmy promieniami tego Słońca, że jesteśmy żywą energią, żywą miłością, żywym prawem. Prawo nie musi się bronić. A jak czujesz, Roman, co jest w stanie spowodować tą transformację w człowieku, że człowiek z treści duchowych na przykład, albo z treści rozwoju samoświadomości nagle zmienia azymut i obiera inny kierunek? Powiem ci, że to jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest osobista decyzja każdego we właściwym dla niego czasie, we właściwym miejscu, w specyficznej sytuacji na ziemskiej wyższej szkole życia. To wygląda tak, że z tych 8 miliardów ludzi każdy ma inne życie. Tymczasem my wszyscy przechodzimy przez to samo szkolenie, ale każdy we właściwym czasie odrabia taką lub inną lekcję. Na przykład uciekła mi żona z murzynem. Ja teraz przeżywam to jako tragedię lub dobrze, że ją zabrał, nie wie, co sobie ściągnął na głowę. To zależy od mojego stanu świadomości. I odwrotnie, na przykład mąż uciekł z tą Holenderką. Tak. No, ona zobaczy na przykład, co się staje po 2 tygodniach, kiedy ten zaczyna dawać sobie w szyję i ona jest bita. Trudno powiedzieć. Ale definitywnie warto jest rozwijać się od wewnątrz na zewnątrz. Dlaczego? Bo od wewnątrz płynie światło. Pij wodę z własnego źródła, czyli ja biorę wdech, wydycham to, co uznaję już za zbędne w moim życiu, co mnie obciąża, co mnie ogranicza. I w tym momencie, jak ja już tego nie chcę, wtedy ja zmieniam nastawienie do życia. Tego już nie chcę, czyli nagle nie chcę już do starego świata należeć, który i tak na naszych oczach jest w agonii. Nie chcę więcej pielęgnować w sobie myśli z dawnych czasów, uczuć z dawnych czasów. Zmieniam nastawienie do siebie. Do tej pory byłem tylko człowiekiem, teraz jestem już świadomym dzieckiem Stwórcy. A wiesz, co jeszcze teraz mi przychodzi, jak to mówisz? Że na przykład jak słucham czasami twoich wykładów jakichś, prawda? To jak się tego słucha, albo dobra, nie tylko o tobie powiedzmy, też o ludziach, którzy mają fajne treści, to tam słychać, że to jest takie niespolaryzowane, że to jest takie
wypośrodkowane, bo tak jak mówisz o tym, żeby wracać do wewnątrz, to tam nie ma żadnej dramy, tam nie ma żadnej polaryzacji, tam nie ma z kim walczyć. Jest tam decyzja i do środka. I do środka, prawda? Tam nie ma żadnej kontrowersji. A jednak, na przykład przejście z duchowości, powiedzmy, w politykę, tam już wchodzisz w różne aspekty walki. Samo słowo jest z inną wibracją. Co nie? Wiadomo, że tu będzie walka. Ja jako mały chłopczyk śpiewałem coś takiego, nie rozumiejąc w ogóle tego oksymoronu. W walce o szczęście, pokój i radość zgodnie nas dźwięczy krok. Ja śpiewałem na ulicy to, w krótkich spodenkach z biało-czerwoną chorągiewką, dlatego, bo tu i tu były dzieci, chłopcy i dziewczynki, wszyscy ubrani byli w białe koszulki i spodenki i śpiewaliśmy to samo razem. To, że razem śpiewamy, to była dla mnie atrakcja. Tak. I chorągiewka, i to się ruszało, to było fajne. Tak. Ale w walce o pokój? Przecież w chwili, kiedy ja walczę, już koniec z kuchnią. Nawet o pokój z kuchnią i łazienką się nie walczy. Trzeba się po prostu wprowadzić. To samo tu. Wracajmy do środka i wprowadzajmy się do wewnątrz z powrotem, bo myśmy z wewnątrz wyszli na zewnątrz. No właśnie o tym mówię, że dla wielu ludzi może to być wręcz nieatrakcyjne. Tak. Nudne nawet, no bo do wewnątrz tylko, a na zewnątrz to tam jest jakiś wróg, z którym można się trochę poboksować. Dlatego jest dużo takich dowcipów z taką brodą już dzisiaj na przykład, że prawda, ktoś tam umarł i idzie do raju. I Piotr otwiera mu bramę, on był dobrym Żydem, dobrym katolikiem, dobrym protestantem, bo i tak się spotykają tam. I patrzy się, a tam aniołowie na chmurkach podlewają kwiatki. I to ma być to niebo. Natomiast jeden, co by grzeszył, teraz go mówi, ty za karę idziesz do piekła. Drzwi się otwierają, a tam seks i rock and roll. O, to jest życie fajne. To lepiej już iść do piekła. To jest nieprawda. Każdy z nas będzie przyciągany tym, co sam w sobie niesie i będzie do siebie przyciągał takie towarzystwo, jakie on sam jest i do którego on należy, czy mu się podoba, czy nie, bo to towarzystwo przyciąga go do siebie, równe do równego, a podobne do podobnego. Ale światło przyciąga do siebie wszystko. I jak widać wokół ciebie światło, stajesz się dla tych, którzy nie mają światła, te ubogie duchy i dusze, które zmarnotrawiły światło. Syn marnotrawny zmarnotrawił. Dlatego mu prostata wysiadła. Bez żartu. Więc o to chodzi, że światło w ciemności świeci. Zauważ, że do światła lecą komary, do światła lecą ćmy. Nawet jak popełnia samobójstwo, on tego nie wie, ale to jest atrakcyjne. Więc żeby się nie poparzyć, ciemność robi różne triki, żeby się nie zbliżyć zanadto, bo ich światło, oni cierpią na światłowstręt i się brzydzą nami, dlatego nas nazywają zbędni zjadacze chleba, zbędni darmozjady, czody naziemne. Zmarły rzekomo niedawno książę Filip powiedział, że ma nadzieję, że on wróci z powrotem jako śmiertelny wirus. No w ten sposób i od razu widzisz, czym są śmiertelne wirusy. W poprzednim życiu taki wirus wygląda w ten sposób na zewnątrz. Taka była jego otoczka. I on chce wyczepić stąd zbędnych darmozjadów kilka miliardów. Myśląc w ten sposób, myśli niosą uczucia. On coś czuł, ten duch, bo to jednak był duch, nasz brat. To, że zboczył, jego sprawa, niech to z Bogiem załatwia, nie z nami. Nawet nie chcemy tego osądzić, bo osądzając to wchodzimy w jego świat. Nie sądźcie, byście nie byli sądzeni. Zajmij się sobą. Weź sobie czas na to, żeby tak nie żyć. To tworzysz sobie takie motywy, które będą ciebie prowadzić ku światłu. Nie w gwiazdy, ku światłu w sobie. Wracamy do światła, w którym zostaliśmy stworzeni. Do Stwórcy, który jest w nas. Żółtko to jest Bóg. Białko my jesteśmy. A to są nasze skorupki, te mutanty, w których żyjemy w tej chwili. Genetyczni mutanci.
Fajnego mutanta masz, gratuluję. Rocznik? Rocznik 8,4. A ja 1846. No widzisz, Romku, i to jest tak, że cały czas to, o czym mówisz, na przykład często też spotykam się z takim argumentem, że to co, to mamy nic nie robić, czyli to, co ty propagujesz, bo przez to, że jest to nieatrakcyjne, jest to, nie ma dramy żadnej, Tak. to znaczy się, że co, że oni już nas mają, tamci politycy mają nas już po prostu wyssać z nas wszystko i my mamy nic nie robić, prawda? Nie walczyć z nimi. To jest bardzo częsty argument, powiem ci. Zobacz, znowu. Chrystus uczył, nie stawiajcie oporu złemu. To jest dokładnie to, do czego ty dążysz w tej chwili. To co robić? Nic nie robić. Czasem nic nie robić jest bardzo dobrze. Zamiast reagować na takie podpuchy, na takie inscenizacje jak pandemie, już głoszą, że znowu będą następne. Skąd oni wiedzą o tym? Ty nie wiesz, ja nie wiem, oni już wiedzą nawet kiedy będzie. Więc wiemy już dziś, kto to robi, jak to robi. I że to jest fake. I że narzucą to. To są dobre wieści. Możemy żyć dalej swoim życiem. Wiesz, że nawet widziałem taki komentarz. Ktoś tam pod jednym z naszych filmów napisał: no to nic nie będziemy robić, tylko się zajmować sobą, to oni po nas przyjdą. Oni nie muszą przyjść, oni już tu są. To myśmy weszli w ich świat. Właśnie. Myśmy się i tu inkarnowali, nie reinkarnowali. Bo niektórzy się reinkarnowali, czy wrócili drugi raz, trzeci raz, 100. raz. Tak jak dzieci w szkole czasem musiały tą samą klasę odrobić. Ale niektórzy z nas przyszli tu po raz drugi, niektórzy z nas po raz pierwszy. Ci, że po raz pierwszy i natknęli się na ten gąszcz igieł z tak zwanymi szypiorkami, rzadko który się przebił, jeżeli miał naprawdę silny system odpornościowy, czyli był odporny duchowo na tyle, że ciało było też odporne i przebił się przez te toksyny i reszta, która tam jest w szypiorkach, i przebił się. I mu się udaje jakoś przeżyć te 77 lat. Niektórzy nie udało im się i dzisiaj mamy już kilkadziesiąt milionów dzieci autystycznych. One właśnie, te dusze miały plan B. Jeżeli nie przejdę i będę autystą, moje zadanie polega na tym, żeby wywołać rezonans pozytywnych, boskich cech i właściwości w świecie ludzi, w którym ja się wszczyknę. Schodzę w pewną rodzinę, w pewnych ludzi, w pewnym kraju, w pewien stan świadomości. Zastaję tam świat zastygnięty i będę ulegać złudzeniu, że tak zawsze było i tak będzie. Ja przychodzę tam coś zmienić. Choćby 1 promil, ale zmienię. Jako dziecko autystyczne wszyscy mnie zaczynają kochać, wszyscy chcą mi pomóc, wszyscy mnie wspierają, wszyscy o mnie dbają, wyciągną coś dobrego, co promieniuje z tych ludzi boskość. Zdałem egzamin tak. Scotty, beam me back, wracam do domu. Zabierają mnie z powrotem, skąd przyszedłem, siadam tam na krzesło, które zostawiłem. Ale wróćmy też, bo odeszliśmy od tego wątku właśnie tych spotkań, różnych festiwali, właśnie konwentów i tak dalej. No bo znowu, żeby też ludzie nie pomyśleli, że my tu chcemy skrytykować wszystkie te wydarzenia, bo te wydarzenia są pełne fajnych rzeczy i fajnych ludzi. Tak ma być. Tylko właśnie, że też zaczyna się robić jakby z tego duży biznes, to po pierwsze. Zaczyna się targowiska robić targowiska. Ludzie, tak jak powiedziałeś na początku, zaczynają widzieć, czego ludzie potrzebują, więc próbują im to w jakiś sposób udawanie opakować ładnie i im to sprzedać. Tak. Oczywiście, bo nie dać, tylko sprzedać. No i teraz właśnie, żeby nie zabrzmiało to, że my chcemy skrytykować wszystkie te wydarzenia. Nie krytykujemy. Absolutnie jesteśmy za tym, żebyście zarabiali dużo pieniędzy. Im bogatsi w duchu, tym bogatsi w ciele. Nie ma w tym nic złego. Źle robią tylko ci spośród tych, którzy tam stoją na tym targowisku, którzy na przykład świadomie oszukują ludzi. Pewien człowiek z Warszawy
zrobił taki właśnie happening w Warszawie. Pewien dziennikarz, który krzywo na to patrzy, poszedł rozmawiać z ludźmi, którzy tam te stragany zrobili i rozmawiali z nimi. W chwili, kiedy on znalazł człowieka, który głosi, że on zdalnie leczy z chorób, nawet z raka, a on sprawdził i za nim jest list gończy, że on jest oszustem i to robił już od dawna. Na szczęście się okazało, że to nie ten, ale tak samo wygląda i nawet ma takie same nazwisko. Tak. To tym razem to jakoś jeszcze się rozeszło po chorych kościach. Ale tam znaleziono też jakiegoś Araba, który zgwałcił 15-letnią dziewczynkę. Tak. Znowu, to ten, co zorganizował, jest winien. Nie szukamy winnych, ani nawet nie osądzamy tego Araba. Chodzi o coś Dlaczego? Chodzi o to, że my mamy czuć. Nauczmy się wyczuwać, nie wierzmy tylko w to, co jest napisane. Ja brałem udział na przykład w niektórych takich, jeszcze w dawnych czasach, wiesz, w Katowicach, targi zdrowia i tak dalej. I ja miałem tam napis i taki poster, medycyna holopatyczna albo holopatia. Bardzo często, jak siedziałem, słyszałem, ludzie przechodzą, mówią, o zobacz, Józek, jeszcze jeden pan tu z homeopatią. My czytamy to, co chcemy wyczytać, my słyszymy to, co chcemy słyszeć. Tak. I tu oni żerują, ci oszuści. Wiem, o którym filmie mówisz, bo to jest dosyć popularny film. Nie wiem, czy ty obejrzałeś ten... Ja wiem, bo ja kiedyś wziąłem tam udział rok temu. Tak, bo ty tam byłeś rok temu, prawda? Tak. I powiem ci, że zrobiła się z tego niezła chryja, dlatego że z jednej strony ten dziennikarz faktycznie pokazał, że takie wydarzenia mogą być pełne oszustów. Jego tendencje znowu były tak, żeby udowodnić, że wszyscy... No właśnie, ale z drugiej strony, jak sobie myślę, to na tym filmie widać, że tam są inne też stoiska. Są stoiska z perfumami, normalnych firm jakichś, apteka jakaś, ktoś tam, a on mimo to pokazał tych... Tylko ten zły żeby aspekt, udowodnić swoją tezę, że prawda? To wszyscy są pomyleńcy. Dokładnie. I tak jak powiedziałeś, nie oceniamy tego, bo faktycznie gościu, który był, nie wiem, pedofilem, on tam wystąpił, nie powinien występować na duchowych wydarzeniach, na jakiejś takiej samoświadomości i uczyć innych ze sceny, prawda? Tak. Natomiast no właśnie, a też jest jeszcze druga strona tego, że jak dany dziennikarz na przykład chce pokazać, że bioenergoterapia to jest ściema, bo to nie działa na odległość uzdrawialną. Tylko zaszczyki i pigułki. Na przykład, prawda? To powiem ci, że tu ja mam taki rozdźwięk, bo znamy ludzi, którzy to robią, którzy robią to dobrze i tych ludzi nie zobaczysz na scenie nigdzie. Ich nie zobaczysz na YouTubie. To jest stara prawda. Ci, którzy dużo mówią, nie wiedzą. Ci, którzy wiedzą, nic nie mówią. Na tym polega wiedza ezoteryczna, że to była wiedza ukryta, ale nie dlatego ukrywano, żeby tylko dla siebie. To była wiedza ezoteryczna w pewnych kręgach. Na przykład, wiesz, u religijnych Żydów, kabaliści, tu powiem coś bardzo ważnego. Słowo the Kabal po angielsku to znaczy szajka. Dokładnie, szajka albo jakiś gang nawet. Kabala po hebrajsku znaczy odbiór telepatyczny albo z zewnątrz, albo od wewnątrz. Na przykład w armii, jakbyś ty był w armii izraelskiej, przy radiu. Podnosi słuchawkę, tam dziś już nie ma takich rzeczy, prawda? Ale ja jeszcze, jak wtedy mnie złapano, to jeszcze były takie telefony na korbkę, ty podnosiłeś, mówisz odbiór, to mówisz kabala. A drugie znaczenie kabala to ze święte księgi, które Mojżesz spisał dla tych, którzy już rozumieją. I tam jest napisane, to tak brzmi po hebrajsku, hamewin, mawin. Ten, że rozumie, zrozumie, co czyta. Jak nie czytaj tego. Więc jak ktoś, kto czytał Stary Testament i 10 przykazań i proroków, szedł do rabina, mówi, ja chcę teraz czytać dalej, ja chcę być kabalistą, czytać kabałę.
To rabin mówi, wiesz co, Mojżesz, idź na razie do żony, do dzieci, na razie nie tego. Jak on się upierał, on mówi, dobrze, to robiono, kilku rabinów siedziało, jeden patrzył na fizjonomię twarzy, jeden kazał mu dłoń pokazać, jeden zadawał mu jakieś pytanie i słuchał, tak jak w zen buddyzmie, słuchał, jak on odpowiada na pytanie, nie co. Co to już w ogóle podpadł czasami, jak odpowiada. I oni później była narada, mówili, dajmy mu pierwszą księgę. Notabene pierwsza księga to jest księga Zoar, promieniowanie. Jak on się upierał, że chce wszystko czytać, to mówi, nie radzimy ci, bo zwariujesz. I dlaczego miałbym zwariować? Nie zadawaj tego pytania. No i teraz jak mamy to odnieść do tego, o co zapytałem, że tych ludzi, którzy naprawdę się zajmują solidnie tymi rzeczami, nie zobaczysz na takich konwentach. Nie. Chodzi o to właśnie, że kto rozumie, ten zrozumie. Są ludzie, że będą widzieć na przykład i wstają i wychodzą z wykładu. Ja widziałem takie coś. Ludzie wstają i wychodzą z wykładu. Ja pamiętam jeszcze czasy, to było też w Izraelu, kiedy ludzie wychodzili z moich wykładów, bo oni się nie zgadzali z tym, co ja mówię. Na przykład, ja się tu urodziłem w Tel Awiwie, to jest mój kraj. Ja mówię, pokaż mi, że to jest twoja... Masz jakieś dokumenty, bo one leżą w banku Rothschildów w Londynie. Ja mam dowód osobisty. Ja mówię, to nic nie znaczy. Ja mam dowód osobisty polski, mam dowód osobisty izraelski, ale to nie znaczy, że to są moje ziemie. Wstawali i wychodzili. Więc jeżeli jest takie zjawisko, jak powiedzmy kongres taki, czy jakkolwiek się to nie nazywa. Festiwal, tak. Czasem są ludzie, ja tego doznałem też, którzy organizują to bardzo sprytnie. Ja pojechałem tam i więcej już nie pojadę. Jeden raz, widząc co się dzieje, zawołałem sobie taksówkę i odjechałem. Nie będę mówił gdzie, co i jak. Tego nie robię i mnie nauczono, Roman się nie pokazuje palcem jako dziecko i nie pokazuje. Ludzie sami wyczujecie, o co chodzi tam. Tak. Czy tam chodzi tylko o to, żeby jak spęd taki robić, jak w tych sektach i tak dalej, czy też nie jesteśmy żadną sektą. Spotykamy się przede wszystkim po to, żeby pobyć razem. To jest to. Spotykamy się po to, żeby poznać jeszcze jednego brata, jeszcze jedną siostrę. Gdzie ty jesteś, co ty robisz. Nie zakładamy żadnych związków, bo to jest już związanie, nawet małżeńskie nie trzeba. Nie zakładamy sekt, ugrupowań, stronnictw, ani partii, już na pewno nie partii politycznych. Na przykład każda partia to jest sekta. Według mnie partia to jest sekta, dlatego to się nazywa partia. You are a part. Or you taking parts, czyli jesteś stronniczy. Tak. Nawet zobacz, apartheid, ty bierzesz apart, czyli odcinasz się od reszty. Nie, my się spotykamy i dlatego się chcemy spotykać na takich zbiorowo, żeby poznać, kto jest kim. Wtedy mamy braci w Nowej Zelandii, mamy siostry w Australii, mamy kuzynów w Nowym Jorku. Ja używam pojęć ziemskich, ale żeby to było zrozumiane. Po to się spotykamy. To, że ludzie tam chcą przy okazji sobie zarobić, to jest ludzkie. Wszystkiego najlepszego. Im mniej będą oszukiwać, tym lepiej. Może niektórzy ze strachu to robią, bo za stragan musi zapłacić drogo i później patrzy, zostało mi tylko 250 zł, a bilet z powrotem do Poznania kosztuje 180. A stałem tam 4 lata, 4 dni. To na obiad mu wystarczy. Tak. No ale później z dworca już pieszo do domu. Tak nie, no ja rozumiem to wszystko. Nie wszyscy są oszustami. Tak. Nic nie do własnego dworka. Tak samo jak nie każdy ksiądz jest pedofilem. Tak. Ale takie rzeczy są. I na tych spędach właśnie tacy rzeczy są. To nie ma być spęd. To ma być, że spotykamy się razem, dzieci kosmosu, dzieci gwiazd. Tak ma być. Mamy to czuć, nie wierzyć w to.
Kto wierzy, nic nie wie. Czujemy, że dlatego... Czemu my się spotykamy ciągle, zauważ? Bo chcemy się spotkać. Tak. To jest odpowiedź. Każde pytanie ma w sobie odpowiedź. Dlaczego my się spotykamy? Bo chcemy się spotkać. Dokładnie. Nie ma innej odpowiedzi na to. Bo idziemy na Seta i Lorneta? Nie. To już minęły tamte czasy. Możemy to zrobić zawsze. Iść na wódkę i Zawsze zjeść. mamy wybór. Tak, mamy wybór. Możemy się cofać w czasie, iść do przodu. Każdy z nas może widzieć siebie jako podróżnika w czasie. Możemy zawsze to robić. Iść na schabowego z kapustą. Możemy iść na przykład do tajskiej restauracji, jeść krewetki w mleczku kokosowym. Może za parę lat już nawet to będzie coś innego i będziemy na tylko oddychać. No to oni na szybko już napsują powietrze w tej chwili. Szef Nestle, to jest część IG Farben Auschwitz Nestle, powiedział, że to prawda, co wy mówicie, że Stwórca wam stworzył na przykład powietrze, ale jak my je uzdatnimy, to już będzie produkt, a produkt trzeba kupić. Tak jak kupujecie sobie teraz piwo i Coca-Colę w puszkach, będziecie mieli puszki, będziecie mogli sobie tam wbić tego i świeże powietrze będziecie kupować sobie. Szok. A wiesz co? To jest to weź to jako terapię szokową. Mimo to są dobre wieści, a my dalej pójdziemy do wewnątrz, dalej wracamy do światła, albo już jesteśmy światłem. Wtedy nic nie szkodzi już. Zobacz, jakiego dostałem SMS-a. Dostałem SMS-a przedwczoraj, czyli którego? Czyli dokładnie 8 września 2023. Alert RCB. To jest taki rządowy alert, który dostaje każdy SMS-em. Ja dostaję czasem też. I zobacz, co napisali. Uwaga. Zazwyczaj to piszą o jakichś burzach, o jakimś tam huraganach, a to mnie zdziwiło. Jest napisane tak. Uwaga. W dniu od 9 do 20 września z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Ludzie nie będą wdychać. Nie dotykaj szczepionki z wykrzyknikiem, nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych. Tak. I powiem ci, że to alert RCB ten rządowy to jest pierwszy SMS, którego dostałem i jak to czytałem, to nie wierzyłem. Bo tam o pogodzie jeszcze pół biedy. Będzie burza. W ten sposób zatuszowano, co do tej pory sypali nam na głowy. Jest napisane, z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Aha, nie wściekajcie się. Więc niedawno, to powiedzmy 2 miesiące temu, z Szymonem byliśmy w Portugalii. Rano ja wychodzę na balkon robić moje ćwiczenia eteryczne. 6:15. Już są. Szachownica. Robią nadgodziny. Szachownica, kółko i krzyżyk i tak dalej. Nie robią tego nad miasteczkami nadmorskimi, nad oceanem. To, żeby ryby się nie wściekły? Co tam sypali? No. Zostawiamy ten temat tutaj. Wracamy do festiwalów, prawda? Dobre wieści są takie, nadal niczego się nie boimy, wdychamy w siebie, to patrzcie się, żyjemy nadal. Dokładnie. To, co zawsze mówisz, mimo że sypią, straszą i tak My dalej, nadal żyjemy. Bo Bo my musimy, jeżeli oni sypią tu i tu jest materia, to my mamy podnieść się powyżej i płynąć w harmonii dalej. W każdej sytuacji życiowej możemy się podnieść ponad to i płynąć w harmonii dalej. Tylko jak zejdziemy na ten poziom, zaczyna się strach, bo oni mówią, chwileczkę, to nasze terytorium. A my nie chcemy waszego terytorium wcale. Nawet nie chcemy się tu osiedlić. tak. Przechodniami jesteśmy na ziemi. Żyjcie dalej, wdychajcie, pijcie zatrutą wodę. Chcecie tą planetę dla siebie? Weźcie ją w posiadanie. To nie jest jedyny adres. Zamykając temat festiwalów, bo już powiedziałeś, czujmy sami, prawda? To, że ktoś pojechał na taki festiwal, to nie oznacza, że zrobiliśmy źle, tak? Ale jak tam jedziemy, to zwracajmy uwagę na to,
kto co tam sprzedaje. Uwagę, uważność. Bądźmy właśnie uważni tego, co tam się dzieje, bo powiem ci nawet, że ktoś, kto byłby dobrze wysubtelniony, to ze sceny jakby ktoś mówił jakieś dziwne rzeczy, to by wyczuł od razu. Prawda? I że to się da wyczuć i to się da wypraktykować, tylko trzeba się wysubtelniać. Po prostu tak jak mówisz, każdego dnia medytacją, odpowiednim nastawieniem do życia. Jest. I teraz oczywiście są też intencje. Ten człowiek idzie, nie wiem, z intencją tak zwanego debunked, czyli pokazania, że to jest oszustwo. Tak, prawda? to był ten dziennikarz. Tak. Ale on tylko to pokazał. No właśnie, w pewnym sensie chciał pokazać, udało mu się to udowodnić. Drugi idzie dlatego, że faktycznie ma organiczne pomidory z jego własnej działki i on chce to sprzedać. On ma taką intencję. Idą też ludzie, którzy mają, nie wiem, nazbierali kamienie albo kupili na giełdzie gdzieś i pokazują, że to są święte kamienie ze świętej ziemi, prawda? Każdy ma inną intencję. Więc jak wchodzimy w taki wir różnych ludzi, to próbujemy właśnie być uważni swoich intencji. Jaką my mamy intencję? Po co my tam idziemy? Czy my tam idziemy po to, że jeszcze kamień sobie kupię, jeszcze rzemyk kupię, prawda? Jeszcze książkę jedną i to mnie uświęci? Czy idziemy tam po coś innego? To, co powiedziałeś. Po wspólnotę jakąś, po spotkanie się z ludźmi. Tak jest. Ja przynajmniej z taką, jak mnie zapraszają, ja idę dlatego, że ja wiem, i Szymon mi to zawsze mówi, Roman, jedziemy razem, bo tam są twoi czytelnicy. Ja jadę dla moich czytelników, ja jadę dla moich pacjentów, którzy się stali później moimi przyjaciółmi. Tylko jeden raz w życiu się zdarzyło, że przyszła jakaś pewna pani i powiedziała mi, ja się spodziewałam czegoś innego, panie Romanie. Słuchaj, jeżeli ty oczekujesz, to możesz się zawieść. Ty nie możesz ojca uczyć, jak się robi dzieci. Ja nie ogłaszam się, jestem freudystą, jestem jungistą, robię takie psychoterapię na podstawie tego. Nie robię tego. Ludzie się do mnie piszą zawsze. Ja najpierw proszę, każdy, kto do mnie pisze, że panie Romanie, mogę skoczyć do pana na zabieg? To jest śmieszne w dzisiejszym, na radioaktywnej planecie jeden zabieg. To ja piszę, proszę mi opisać, o jaki symptom lub symptomy chodzi, a ja ocenię, czy mogę pomóc, jak i wtedy się spotkamy. Więc jeżeli ja już napisałem, proponuję taką i taką terapię, to i to, plus doradztwo i zioła, i to, i homeopatia i tak dalej. To robimy. I człowiek się zgodził. A na drugi dzień mi mówi, ja jestem zawiedziona, bo ja myślałam, że to będzie coś innego. To mi się przydarzyło tylko jeden raz właśnie w Polsce do tej pory. Poza tym wszyscy to są moi przyjaciele. Ja mam bardzo dużo przyjaciół i wolę mieć dużo przyjaciół niż dużo pieniędzy. W takim stanie świadomości dziś jestem. Super. Nie chodzę głodny, nie jest mi zimno w zimie, czyli mam to, co trzeba. A zawsze można co zrobić? Jak ktoś przyjdzie i powie, to nie było to, co... Proszę, oddaję... No czytasz mi, tak zrobiłem. Pieniążki dla ciebie. Tak zrobiłem, natychmiast. Z Bogiem, ja nie dziękuję. chcę pieniędzy od nikogo, kto czuje się zawiedziony. Ja nie potrzebuję się też czuć zawiedziony. Masz z powrotem, nawet mogę ci dać na taksówkę. I to jest koniec terapii wtedy. Tak, i też cała historia się zamyka wtedy, prawda? I zamknęliśmy to. Zamknęliśmy z Szymonem wszystko z powrotem tej pani natychmiast. Ale każdy ma prawo nie zgadzać się z tym. Tylko że z góry było powiedziane, co będzie i jak będzie. A powstał sharing wieczorem. Czasem ja oglądam z ludźmi pewne filmy, które poszerzają świadomość. A w tym wypadku były inne panie jeszcze i ja zaproponowałem, możemy obejrzeć film razem, możemy usiąść porozmawiać, a możemy zrobić sharing. Sharing to znaczy dzielimy się. Ktoś powie coś o sobie, kto chce, kto nie chce, to nie. Tak. Jak zobaczymy, że nikt nie chce, to oglądamy film. To nie chce film, idziemy spać. To się robi wieczorem. Tak. I były jeszcze inne panie. Te panie bardzo chętnie się zgodziły na to, ale ta pani już wieczorem nie pozwoliła im się odezwać, tylko opowiadała o sobie.
W chwili, kiedy zwracała się do mnie, ja odpowiadałem, ona się nie zgadzała. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz, minęła godzina, półtora, ona nie wstała i nie wyszła. Na drugi dzień rano ja zawsze zaczynam taki turnus zdrowia od ćwiczeń eterycznych, nie gimnastycznych, po czym siadamy, robimy medytację zdrowia. Kto chce, bierze udział w ćwiczeniach, kto chce, bierze udział w medytacji, kto nie chce, nie musi. Może iść do kościółka sobie albo do rabina na rozmowy. Po czym idziemy zjeść śniadanie razem. Jeżeli ktoś przyjecha, nie chce razem, tylko przy innym stoliku. Proszę bardzo. Potem umawiamy się. Proszę, ja mówię, panie umówią się między sobą, kto pierwsza, druga, trzecia. Stąd dotąd. Później mamy przerwę dla siebie, na przykład godzinę. Później druga runda, idziemy coś zjeść. Po obiedzie 2 godziny odpoczynku dla wszystkich, żeby nie było, wiesz, na zegarek. I znowu panie między sobą, która pierwsza, która druga, która trzecia. Tak to się odbywało. I nawet mnie się nie podoba. Natychmiast, proszę bardzo. I odszkodowanie za to, że za benzynę nawet dostaniesz. No, tak jak powiedzieliśmy, zdarzają się różni ludzie i mają oczekiwania. Wiadomo, niektórych oczekiwania się spełnią, niektórych nie. Po prostu też właśnie my pilnujmy, tak jak powiedziałeś, siebie, pilnujmy tego, co my przekazujemy innym ludziom. Czy to służy tym ludziom, czy nie. Jeśli nie służy, to znaczy, że to, co my mówimy, nie jest dla tych ludzi, po prostu. I oni muszą sobie znaleźć inną swoją ścieżkę. Są różni ludzie i trzeba respektować, że każdy człowiek jest właściwie w innym stanie świadomości. Te wszystkie stany świadomości razem są świadomością. Polem jednolitym, jak to nazywał Einstein. I to pole jednolite składa się z naszych wszystkich racji i stanu świadomości. Na wszystko jest tam miejsce. Tak. I na to nie patrzymy się dobrze i źle. To jest yin i yang, które się uzupełniają. Tam jest właściwa proporcja, tam jest harmonia, tam jest równowaga przede wszystkim i to jest holopatia, którą ja robię, prawda? Jeżeli ktoś nie chce się zrównoważyć, no to powinien właśnie szczerze powiedzieć, o, ja myślałem, że pan mi powie to mnie się będzie to podobało. To się tak nie robi się pod publikę. Nie. A właśnie wracając do tych, tam są ludzie, że potakują ci. Właśnie. Tak, masz rację, jesteś ofiarą swojej matki, ofiarą rządu, ofiarą losu. Dlaczego? Bo taki młody, a teraz umarł. My nie możemy decydować, kto kiedy ma umrzeć. Tak samo nie decydujemy, kto kiedy się rodzi. Nikogo nie wpychamy z powrotem. Na razie nie wejdziesz na ten świat, bo nie masz wizy. Wizy czy jak? To nie o to chodzi. No, ale po prostu tak jak powiedziałeś, pilnujemy siebie. Jeśli czujemy, że chcemy się spotkać w jakiejś społeczności, na jakimś festiwalu, na jakimś spotkaniu, jedziemy tam, doświadczamy, tak jak my. Poznajemy. Pamiętasz, jak byliśmy na pewnym wydarzeniu tu w Warszawie? Tak. Przyszliśmy, doświadczyliśmy przez pewną część tego, tak. Wyszliśmy w przerwie i spojrzeliśmy się na siebie i... Coś tu nie tak jest, niekoszerna propozycja. I później ludzie do nas pisali, co tam się stało. A my poszliśmy na pizzę. Na przykład. I na dobrą. Bardzo dobrą. Tak. Więc znowu, pamiętajcie, w każdej chwili my decydujemy, jak to ma wyglądać. Opowiem ci coś. Pewna pani psycholog, doktor psychologii, Greczynka w Izraelu, ale chyba już tam urodzona, zadzwoniła do mnie, żebym ja porozmawiał z jej ojcem, bo ojciec nie chce jej słuchać. No i żeby skrócić tą historię, ja się zgodziłem, pojechałem tam, na dachu domu siedział stary Grek, nie udawał Greka, to był prawdziwy Grek i on był chyba pół Żydem, pół Grekiem, jeszcze z tych starych greckich, żydowskich rodzin i tak dalej, i tak dalej. Znowu skracamy to i idzie rozmowa w kierunku Oświęcimia. I on oczywiście, jak to drugi raz w życiu słyszałem, raz w Chicago od Greka,
Jak w Europie skakały jeszcze małpy po drzewach, to my już mieliśmy filozofów w Grecji. To drugi raz usłyszałem to. Z dumą taką mnie to rozśmiesza, ale taki oni czują. I później doszło do Oświęcimia, że niektórzy ludzie tam pomagali wyrzucać trupy, że że pakowali na te wózki garnitury, krawaty, co ludzie zostawili. Wiedzieli, co się dzieje, ale ze strachu, żeby tą zupkę dziennie dostać i tak dalej. On mówi tak, my Grecy mamy całkiem inny charakter. Nasi jak wychodzili z wagonów i zobaczyli, gdzie ich przywieziono, brali dzieci na ręce, żona trzymała męża pod pachę, łapali się za druty kolczaste z prądem i nie zostawali tam tak jak inni. My mamy inny charakter i nie będziemy czekać, aż to się skończy. W każdej sytuacji my mamy wybór. Ja nie patrzę, to jest dobrze popełniać samobójstwo, czy źle. W takiej sytuacji na dodatek. Może ktoś nie wytrzymać, a może ktoś, że za to, że może wachman mu tam stryknie pół papierosa, jeszcze znowu, to nic nie osądzamy. Dlaczego? Bo nie jesteśmy nim. Nie jesteśmy w jego stanie świadomości. Gdzieś spadł samolot i ludzie zaczęli z głodu w górach po pewnym czasie zjadać najpierw jedną stewardessę, później drugą. Ciała. Nie, tak. Nie możemy w tej chwili z pełnymi brzuchami osądzać tych ludzi. Ja bym tak nie wiesz, bo właśnie jesz sobie, rozumiesz, rybę z grilla, pijesz zimne wino. I to jeszcze nad Morzem Śródziemnym. Nie można tego tak ocenić. Ale jak tam będziesz i na przykład ci ludzie już nie mogą, a ty jeden wstajesz i idziesz, najwyżej zamarznę gdzieś tam, ale nie zjem kapitana, albo trzeciej stewardessy, albo tej otyłej pani tu, czy golonkę i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Każdy z nas może zdecydować, my jesteśmy wolni w każdej chwili. Tego nie wolno zapomnieć na chwilę, bo inaczej się zaczyna kanibalizm. I siły ciemności w różnych krajach, właśnie na Ukrainie też był taki kanibalizm. W Jugosławii ostatnio był kanibalizm w niektórych miejscach. Matki się wymieniały na dzieci, żeby nie zjeść swoich. Osądzać to? Nie wiem, ja nie jestem ani dzieckiem zjadanym, ani nie jestem matką, która zjada dziecko z sąsiedztwa. Nie wiem, co się dzieje w tych duszach, ale czuję jedno. Gdyby się nie identyfikowali ze swoimi ciałami, tylko by czuli, jestem użytkowniczką, dzieckiem światła, użytkowniczką tych ciał, nie byłoby kanibalizmu. Ale ludzie należeli do różnych kościołów religijnych, grekokatolickich, takich. Zauważ, że teraz też wszystkie kościoły milczą właściwie na ten temat. A jeżeli w ogóle, to ktoś tam namawia, dajcie na Ukrainę pieniądze. Ale nie z własnej portmonetki. I ewentualnie nazbieramy i przekażemy dalej. Dokładnie. Wszystkie kościoły i rosyjski, ten moskiewski, i kijowski, i ten serbski. Nic. Cisza. Ciekawe, przecież dlaczego? Tu Słowianie się mordują nawzajem, tu chrześcijanie się zabijają nawzajem, bo to są jednak nie, to są katolicy, to są protestanci, to są ortodoksi. Chrześcijanie to jest tylko ten, który żyje według kazania na górze i 10 przykazań. Prawdziwy Żyd, 10 przykazań. Prawdziwy chrześcijanin, kazanie na górze. Wszystko inne to są, jak w jazzie, to są już interpretacje. Nieudane często. Czemu? Bo zabijają się nawzajem. I chcą zginąć za swoje racje, za swoje prawdy. Chcą zabijać swoich braci. To nie są ani Żydzi, ani chrześcijanie. No, ale ponoć w imieniu Boga. Którego? Następne kłamstwo, jakie czasem się słyszy na tych spotkaniach. Ostatecznie wszyscy mamy jednego Boga. Po tym, że niby światło i ciemność, teraz mamy ich wielka wojna. Mamy wszyscy jednego Boga.
Jest jeden Bóg, który powiedział przez Mojżesza, nie zabijaj. Koniec, kropka. Nie tak, ale, nie tak, ale. Nie zabijaj. No ale człowiek musi coś zjeść. To jak zjadasz marchewkę, to ją zabijasz. Spytaj się marchewki, jak ona się czuje, nie wiem. Ty zabijaj, ja nie będę zabijać. Nadal mam wyjście z tego. I chodzi mi o to, że my mamy w każdej sytuacji możliwość zdecydować o naszej przyszłości, w którą wchodzimy w każdej chwili. Po tym, jak skończymy ten program, my i wy, kochani, wchodzimy w naszą przyszłość. I każdy wchodzi w swoją przyszłość, która jest jedną przyszłością nas wszystkich. Tych, którzy na przykład już dawno wstali i dalej nie słuchają nas, weszli w swoją przyszłość. Good luck, Charlie, dlaczego nie? Ale ci, że do końca dosłyszą, to będą wiedzieli, mogę sobie stworzyć moją przyszłość. Idę do lodówki i zamiast się napić Coca-Coli, tym razem wypiję coś innego. Na przykład jogurt, kozi. Tak. Zrób coś innego w życiu, nie codziennie to samo. Ta pętla czasu. Tak. To jest właśnie ten błąd w Matrixie, prawda? Żeby się troszkę zachować inaczej niż schematycznie. I wtedy świadomie tworzymy błąd w Matrixie. Tworzymy własny Matrix w Matrixie. To jest nowa ziemia, to jest nowa era. Ale nie New Age w sensie amerykańskim, tylko my tworzymy nową erę, nie dla innych, dla siebie. Inni zobaczą, jak my żyjemy, powiedzą, oni fajnie żyją i zaczną też się zmieniać. Nie po to, żeby należeć i stworzyć. My już należymy do tego klubu tu. Tak. Już należymy, nic nie zakładamy nowego. Bo znowu nam wtyczki powstają i znowu nas wyślą w buraki i w maliny, które są bardzo zdrowe. Each one, teach one.